Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o wrotach piekieł. To jest taki krater Darwanca, który znany jest pod tą nazwą Wrota Piekieł. To jest jedno z najbardziej fascynujących, a jednocześnie niepokojących miejsc na Ziemi, bo znajduje się on na pustyni Karakum w Turkmenistanie. No i ten krater płonie nieprzerwanie od ponad 50 lat, przyciągając różnych badaczy, podróżników czy turystów z całego świata. To jest taki bardzo spektakularny widok żółto-pomarańczowych płomieni. On może się wydawać w ogóle dziełem natury, natomiast w rzeczywistości jest to wynik działalności człowieka i takich unikalnych procesów geologicznych. Prezydent Turkmenistanu, Serdar Berdymuhamedow, zapowiedział też niedawno, że jego rząd będzie starał się znaleźć jakiś sposób na ugaszczenie tego krateru. No ale w zasadzie powstaje pytanie, dlaczego ten krater nie może przestać płonąć, tak? No i aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby się przyjrzeć historii powstania tego krateru oraz tym mechanizmom podtrzymującym jego nieustanny płomień, bo krater Darwanza powstał w 1971 roku, kiedy właśnie radzieccy geolodzy prowadzili odwierty w celu poszukiwania zasobów gazu ziemnego. Tak na marginesie to wam powiem, że pustynia Karakum pokrywa około 70% powierzchni Turkmenistanu i w ogóle jest bardzo bogata w złoża gazu, dlatego też region ten od dawna przyciągał cały przemysł wydobywczy. No i podczas jednej z eksploatacji doszło do niespodziewanego zapadnięcia się ziemi, no i w efekcie powstał ten ogromny krater, który ma średnicę około 70 metrów i głębokości około 20 metrów. I podczas zapadliska odsłonięto takie podziemne złoża gazu ziemnego, które zaczęły się intensywnie ulatniać do atmosfery. No, geolodzy obawiają się toksycznego wpływu gazu, no i podjęto też decyzję o podpaleniu tego wszystkiego. Założono wówczas, że ogień ten się wypali w zasadzie w ciągu kilku dni, maksymalnie może tygodni. No nikt nie przewidział, że ten płomień będzie płonął 50 lat. Głównym w ogóle powodem, dla których ogień w tym kraterze Tarwanza nie gaśnie, jest stały dopływ gazu ziemnego z podziemnych złóż, bo gaz ziemny, głównie składający się z metanu, czyli CH4, wydobywa się z głębokich warstw geologicznych przez takie szczeliny w skorupie ziemskiej. No i metan jest wysoce palnym gazem, który w kontakcie z tlenem atmosferycznym istniejącym już źródłem ognia, no podtrzymuje te właśnie płomienie. W przypadku w ogóle tego krateru Darwadza, proces ten jest samonapędzający się, no i ten gaz nieustannie ulatnia się właśnie do krateru, gdzie natychmiast się spala. W ogóle istnieją bardzo podobne zjawiska w wielu innych miejscach. Na przykład wieczne płomienie istnieją w naturze. Przykładowo taki wieczny ogień występuje w parku Chestnut Ridge w stanie Nowy Jork. To jest taki mały płomień, który pali się dzięki naturalnemu wypływowi metanu z podziemnych formacji skalnych, czy też na przykład istnieją płonące kopalnie węgla, na przykład w takim chińskim regionie Xinjiang oraz Centralia w stanie Pensylwania. Od dziesięcioleci tam płoną takie podziemne pożarła węgla. No i pożary te są niemożliwe praktycznie do ugaszenia, ponieważ to paliwo, czyli węgiel albo gaz, znajduje się w trudno dostępnych warstwach geologicznych. No istnieją też w ogóle zjawiska geotermalne. Na przykład wulkaniczne regiony, takie jak Islandia czy Indonezja, również doświadczają tych naturalnych wycieków gazów, które mogą prowadzić do właśnie takich samoczynnych zapłonów. No, powiem wam tak szczerze, pomimo tej całej widowiskowości, to krater Darwanza ma też taki troszeczkę negatywny wpływ na środowisko, bo palący się metan emituje ogromne ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery. No i metan jest szczególnie szkodliwy, ponieważ jego potencjał cieplarniany jest około, przepraszam, 25 razy większy niż dwutlenku węgla. W ogóle tak naprawdę gaszenie tego krateru Darwanza stanowi ogromne wyzwanie technologiczne. No i głównym problemem jest tutaj zlokalizowanie wszystkich szczelin, przez które gaz dostaje się do krateru, bo bez ich uszczelnienia ogień będzie trwał w nieskończoność. Jednym z potencjalnych w ogóle rozwiązań byłoby tak naprawdę przykrycie krateru taką specjalną kopułą, aby odciąć dopływ tlenu, no ale skala i koszty takiej w ogóle operacji są po prostu ogromne. W ogóle prezydent Turkmenistanu zapowiada, że rząd planuje współpracę z międzynarodowymi ekspertami, aby znaleźć jakieś sposoby na ugaszenie tego krateru. Jednym z celów jest w ogóle ochrona środowiska oraz potencjalne wykorzystanie ulatniającego się gazu dla celów przemysłowych. Tak naprawdę krater Darwanza to taki symbol błędów przeszłości, ale też i taki dowód na potęgę
natury, bo jego nieustające płomienie są wynikiem takich złożonych procesów geologicznych oraz też ingerencji człowieka. No i chociaż gaszenie tych wrót piekieł stanowi ogromne wyzwanie, rozwój technologiczny, powiedzmy sobie szczerze, i współpraca międzynarodowa mogą doprowadzić do zakończenia tego właśnie spektakularnego, ale też szkodliwego zjawiska. No myślę, że do tego czasu krater Darwanza pozostanie taką przestrogą przed nieprzewidzialnymi skutkami ingerencji w naturalne procesy Ziemi. No a nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Dajcie znać w komentarzach.